A gdzież to dzisiaj jesteśmy? Zabieramy Was dzisiaj do pałacu w Gorzanowie. Jeżeli jesteście gdzieś tutaj w okolicach na ziemi kłodzkiej, to może macie ochotę na małe zwiedzanie. 300 lat historii rodu von Herbersteinów, a od 2012 we władaniu Fundacji Pałac Gorzanów. Zobaczymy, czy to fajnie mieć zamek i z czym to się wiąże. Pałac, do którego Was dzisiaj zabieramy, znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, w niewielkiej miejscowości Gorzanów, na terenie malowniczej Kotliny Kłodzkiej. Otoczony wzgórzami Sudetów i doliną rzeki Bystrzycy, leży z dala od głównych szlaków turystycznych, co przez wieki nadawało mu charakter prywatnej, arystokratycznej rezydencji. To właśnie tutaj, w sercu ziemi kłodzkiej, historia splata się z krajobrazem w jedno niezwykłe miejsce. Mamy zawsze szczęście spotkać ludzi i pasjonatów, którzy się swoją pasją dzielą i chcą nam o niej opowiedzieć. Spotkaliśmy pana Marka Hajsika, który jest prezesem Fundacji Pałac Gorzanów. Panie Marku, proszę mi powiedzieć, z czym pan tutaj się boryka? Zrobić taki pałac, a to jest troszeczkę nawet większy od Wawela, naszego ulubionego, także jest tutaj dużo do roboty, tym bardziej, że przy takich instytucjach jak Wawel to wszyscy pomagają, państwo płaci, a tutaj to nie za bardzo. To jest pan sam czasami z tym wszystkim. No, tak w I ogóle, grupa tak. entuzjastów, tak jakby, bo stworzyliście fajną tak. społeczność. Gdzieś tam widzieliśmy. Ludzie nas wspierają, mamy dużo wolontariuszy. Powiem, że remont takiego pałacu, jak się ma pieniądze, to jest wielkie wyzwanie. Tak. A tutaj nie było pieniędzy i nie ma pieniędzy, ale i tak idziemy cały czas do przodu. Samo, że tak powiem, zabezpieczenie tego wszystkiego, żeby nie niszczało, czyli Tak. żeby nie posuwało się do przodu, no to jest kilkaset tysięcy rocznie. Wystarczy powiedzieć, że dzisiaj, cennikowo dzisiaj decymetr konserwacji to jest 9500 mniej więcej, bo to jest średnia krajowa. A no, my mamy tutaj 11 800 metrów malarstwa XVII-wiecznego, z 2000 metrów stropów, sztukaterii, o budowlance nie wspomnę, więc jak widzicie tutaj okna, no to tutaj łącznie jest 420 okien. Jak to kupowałem, to było 27, więc wszędzie cegły w oknach i dachów nie było, wszystko zawalone. A teraz już funkcjonujemy. To nie żeby to wszystko pięknie wyglądało, ale po prostu pałac żyje. Tutaj bardzo dużo rezydencji jest artystycznych, ludzie sobie mieszkają, tworzą i gdyby to było skończone, to by nam nikt nie pozwolił tak naprawdę. Słuchajcie, zapraszamy Was na media społecznościowe właśnie Pałacu, bo tam możecie na bieżąco zaglądać i zobaczyć, co się dzieje, a dzieje się rzeczywiście dużo. Ale Panie Marku... I odwiedzać. Oczywiście, odwiedzać, przyjeżdżać jak najbardziej, wspomagać, bo każda taka cegiełka właśnie wspomaga renowację tego cuda. Szybko okazało się, że nasz gospodarz to człowiek nie tylko odważny i zdeterminowany w działaniu, ale też imponujący wiedzą i rzadko spotykanym dystansem do siebie oraz otaczającego świata. Ta historia, 2012. I pomyślał Pan, że to fajnie mieć pałac. No pomyślałem, no, chodziłem po kumplach, żeby mi pożyczyli pieniądze. Znalazłem takich, co to byli nierozważni i pożyczyli, co jest wielkim cudem, a jeszcze większym cudem jest to, że oddałem te pieniądze. No a to, że jestem 13 lat tutaj, to naprawdę jest wielki cud. Ten pałac nigdy nie był zburzony ani spalony, to jest unikat i tu wszystko to, co widać, jest oryginalne. Te sztukaterie to jest 1653-57 rok. Włosi to robili, Andrea Corowa i Nicelli. Carlo Lurago to projektował, taki znakomity architekt tamtych czasów. Także to wszystko się zachowało. Jakim cudem, to nie wiem, dlatego że jak to kupiłem, to dachy były totalnie, tutaj jest nowy dach, nie było stropów, nie było pięter w ogóle. A tutaj tam widać, gdzie się lała woda,
Jasne. Także, że tak powiem, to jest sala terena, to jest takie miejsce, gdzie łączyło to pomieszczenie park z pałacem. I to jest, ja to właśnie mówię ludziom, że to jest sala wazyliniarska, czyli w każdym pałacu musiała być sala uwielbienia dla naszej cudownej władzy. Także tutaj mamy Leopolda, który ufundował Uniwersytet Wrocławski. Kończyłem go jako imienia Bieruta, bardzo sympatyczny uniwersytet. Jakbym tutaj Kaczyńskiego albo Tuska namalował, to absolutnie w duchu tej sali, ponieważ sens ogólny tej sali jest taki, że władza pochodzi od Boga, a nie od żadnego tam wyborcy czy Panie suwerena. Marku, ale to jest może jakiś sposób na to, żeby zdobyć większe dofinansowanie do renowacji pałacu. Proszę to przemyśleć. Myślałem. Są tacy władcy, którzy, że tak powiem, nawet by klepnęli, jakbym tutaj ich namalował, ale Okej. wie pani, to dosyć ryzykowne. Władza się zmienia, tak. dokładnie. Jesteśmy wielbicielami takiego programu, gdzieś tam chyba francuskiego albo angielskiego, Kupmy sobie zamek. Tak. Nie? No i to rzeczywiście fajnie wygląda. Czy z Pana perspektywy to tak fajnie kupić sobie zamek i czy to rzeczywiście jest takie proste potem? Wiele osób kupuje zamki, ale mają pieniądze. Okej. I to jest rodzaj troszeczkę snobizmu pożytecznego, no bo chcą mieć. Zarobić nie można, ale ma się pałac, tak? No Tak. i to jest ważne. I bardzo lubię oglądać te osoby, które narzekają, jak to trudno restaurować stary obiekt, ale oni mają. Rozumiem. Natomiast jak się nie ma, to jest bardzo trudno. Ja pamiętam, nie miałem pieniędzy nawet na to, żeby kupić jakieś kafelki takie byle jakie z przeceny. No i myślałem i w końcu mówię, mamy łupek z dachu, no to zrobię łazienki w tym łupku. A teraz ludzie przyjeżdżają, mówią Ale design oryginalne, światowy super. i tak dalej, ale to wszystko z biedy wynika i tyle, no. Proszę nam powiedzieć, gdzie jesteśmy teraz, Panie Marku? Tutaj, jak ja to kupiłem, nie było ani podłogi, ani sufitu. Jesteśmy pod tarasem. Ten sufit, który widzicie, jest wzięty ze środka, dlatego że sztukateria była w dużej mierze również przeciwpożarowa. Przepisy, wszyscy się bali pożarów i kazano obijać stropy drewniane niepalnym. To sztukaterię kładziono na to ładnie. Okej. Natomiast u nas się dużo zachowało, bo pod każdą sztukaterią zachował się taki sufit. Było tego dużo, ale kradli na potęgę, palili w piecu, że tak powiem, gniło. Także zostało i tak z 2000 metrów, to nie jest tak mało. Twierdzili, że to już jest... Że to już jest koniec, że to już trwała że to się ruina nie po da. prostu. Ale jakoś się Idziemy dało. Na przykład te drzwi, które tutaj To, widać, tak, to one się tylko dlatego zachowały, że jak taras się zawalił, to papa, która była na tarasie, zrobiła daszek nad tymi drzwiami i one jakoś przetrwały w całości. To jest dziwne. Okej. Tutaj mamy tu? kaplicę. Kaplica, no też to było zawalone totalnie. Zdjęto ten sufit i aniołki, chyba to jeszcze w latach 80, początek lat 80., żeby zabezpieczyć, ale jakoś tak nie wyszło, bo lała się na to woda, przemarzało i to wszystko, że tak powiem, no, uległo dewastacji. Aniołki to jest mniej więcej 60 kg sztuka, więc to coś waży, ale żeśmy to wszystko ładnie zrobili. Zwróćcie uwagę, skrzydełka mają aniołki, a tutaj mamy demony na ścianach. A, no tak. Tak. Kaplica jest sympatyczna, ołtarza nie było, już wszystko tutaj jest zawalone. Zdesakralizowane Chciałem było. tutaj zrobić salę koncertową do muzyki klasycznej, ale niestety głos się dławi i mamy gdzie indziej taką salę. Jasne. No Panie Marku, ale ja cały czas uparcie będę wracała do tego momentu. Ten 2012 rok zobaczył Pan, no jak mówiliśmy, obraz nędzy i rozpaczy i wielkie nieszczęście. I co sprawiło, że Pan pomyślał, kurczę, to jest moje miejsce na ziemi i ja to przywrócę światu? No to, Odrobina szaleństwa. Człowiek zawsze podejmuje decyzje emocjonalnie, Okej. a rozum jest tylko po to, żeby uzasadnić swoją głupotę. Więc, Oj, więc, chyba będę Pana cytować, bo to ładne. tak, i
No i po prostu chciałem się zmierzyć, czy potrafię dźwignąć. Znaczy po prostu uważałem, że potrafię. No, czasami mam wątpliwości i miałem wiele razy doły, że to już się nie da nic zrobić, ale jednak posuwamy się cały czas do przodu, czasami wielkimi skokami, czasami tip-topkami, ale nie ma roku, żebyśmy jednak czegoś dalej nie zrobili, Tak. czegoś nie zabezpieczyli. Dobrze, bo na ten moment, Panie Marku, to rozumiem, że macie pokoje gościnne i na tym zarabiacie, tak? Poza tym wynajmujecie Państwo te pomieszczenia na różne, nie Tak. wiem, sesje, eventy i tak dalej. Robimy raczej festiwale artystyczne. No po prostu mnóstwo młodych ludzi z całego świata przyjeżdża i dzieje się. Imprezy są naprawdę różne. Panie To jest Marku. apartament hrabiego. Oczywiście, tak czułam. To jest największy, to jest jego salonik. Salonik. No Tak. dobrze, dobrze. Można, Panie Marku? Tak. Można? Tak. Można. Co prawda nie jest to siedzisko hrabiny, tylko hrabiego, ale czuję tę moc. Czuję tę moc. Wiecie, higiena małżeńska kiedyś była na poziomie, także Tak, osobne małżeństwa pomieszczenie. nie sypiali razem. Ta hrabina miała swój apartamencik z tylnymi drzwiami, także że zawsze można było ją odwiedzić dodatkowo. Tajemnicze takie? To jest, tutaj jest 200 pokoi, ale hrabia robił kupę akurat tutaj. Nie wiem dlaczego. To lubimy najbardziej. Tak. W zamkach robili dofosy, a w pałacu Bardzo nie ma... proszę. Nie, Nasze ulubione pomieszczenie, czyli toaleta hrabiego. to jest moja trumna, tak. Dostałem na 70 piękną trumnę, bardzo wygodna. Czy udostępnia Pan również? Można się spróbować, tak, tak. Fantastycznie. Tada! Panie Marku, jakby coś to pożyczę, nie? Bo rzeczywiście gustowna. No tak, to jest, tak powiem, to jak człowiek ma trumnę, to wiecie, koszty dzisiaj pogrzebu są to jest kosztowna sprawa, tak. O, ale tutaj coś widzę oryginalnego. No wszystko jest oryginalne, to jest, tutaj zostało to po Czechach, to jest 1560 rok, czescy heretycy ten pałac wybudowali. Potem tutaj funkcjonowali Herbersteinowie. Widzicie wszędzie malunki, jest tego bardzo, bardzo dużo, wokół wszystkich okien, na wszystkich ścianach, ponieważ pałac ma sens polityczny. Jak Machiavelli napisał podręcznik dla polityków, jak być wrednym i skutecznym. Il Principo? Tak, to tutaj mamy hitem XVII wieku był Diego Saavedra, który napisał porady dla wicekróla Hiszpanii i króla Meksyku, jak być politykiem katolickim i skutecznym. I jest to nieznane, ponieważ jedyny język, na który to nie przetłumaczono w Europie większy, to jest akurat to jest język polski. I to jest jedyny pałac z takimi dekoracjami. Było 101 emblematów. Każdy emblemat to była kolejna cnota polityka katolickiego. Tak. Mam nadzieję, że odbierzemy Jasnej Górze polityków, nie będą do nas przyjeżdżali na warsztaty, żeby się uczyć, jak polityk To katolicki. na Jasnej Górze to teraz kibice, Panie Marku. No tam wszyscy, którzy tam chcą się podlizać, to zawsze tam... Dobra, to idziemy trafi. dalej. Tu idziemy. Dobra, Jest to- idziemy, dobrze. tak. Pan Marek pokazuje, idziemy dalej. Proszę, proszę. Skąd te elementy wyposażenia? Jest portal tam, gdzie tam jeździ śmieciarka, czy coś Okej, takiego. rozumiem, Naprawdę rozumiem. wiele rzeczy można Rozumiem, dostać. w ten sposób, jasne. No to słuchajcie, apelujemy, jeżeli macie meble, których nie używacie... Dywany potrzeba- O, bardzo proszę. Pan Marek prosi o dywany. Tak. To jest miejsce, gdzie przyjmą z wdzięcznością. Tak. Och, i będziecie mieli swój wkład w takim pięknym pałacu. Tak. No, tu już, no sufit Chodź. robi niesamowite wrażenie. Tak. To jest rzeczywiście coś. No to jest przepięknie odnowione. To jest nasz pałac z 1690 roku od tyłu. Hrabia był bardzo wyrywny gość, więc jak się wżenił w ten pałac w 1651 roku, pierwsze co zrobił, to podwyższył dzierżawę chłopom, no i chłopi wkurzeni chcieli go spalić, więc musiał mury wybudować. Tutaj mamy jeszcze Herbersteina, Tak. który nam Bonę Sforcę przywiózł do Polski. On był posłem w Krakowie i w Moskwie. Bardzo znana w Europie postać. W Polsce nie za bardzo. W Wikipedii jest tylko napisane, że pierwszy opisał Tura, ale to był zacny gość. W ogóle Herberstein... Znaczy się dzięki niemu mamy Włoszczyznę, tak?
Herbersteinowie to byli politycy i oni zawsze cesarzowi załatwiali interesy jak należy. Jak Sobieski był pod Wiedniem, to też szefem Rady Cesarskiej był Herberstein. To jest, że tak powiem, pałac Z czasów swojej świetności. 1690 rok. I tak będzie wyglądało, jak pan skończy. Nie wiem, czy chyba do tego momentu to bym nie doszedł. Na mediach społecznościowych przeczytaliśmy teraz na przykład o dramatycznej walce, jaką pan toczył z mrozem, bo być może, nie wiem, sobie nie zdajemy sprawy, ale tak jak pan mówi, no rury trzeba ogrzać, tak, aby tutaj... No tak, no bo to jest bardzo ogromna powierzchnia tego wszystkiego. No i, że tak powiem, zawsze coś gdzieś... Samo ogrzewanie tego wszystkiego, nawet jak nie ma nikogo, no to jest, trzeba grzać i grzać. To, tak, żeby nie popękały rury, tak, no po prostu a butla zwyczajnie. to, powiedzmy, starcza na 2 dni. To jest teatr, który powstał w 1795. Od 1816 to był teatr publiczny. To, co widzimy wszystko na suficie, to jest Owidiusz. To jest jeszcze XVII wiek, bo sala miała wcześniej inną funkcję. No, kiedyś teatrów było bardzo dużo, bo prądu nie było internetu, kina i tak dalej, to wszyscy do teatrów wchodzili. Przy świeczkach sobie ładnie oglądali. Natomiast teatr funkcjonował tutaj długo i grali 8 miesięcy w roku, 3 razy w tygodniu. Robimy tutaj sporo sztuk, koncerty, festiwale, różne rzeczy też się tutaj odbywają. Mądry człowiek kiedyś powiedział, że są rzeczy, które warto robić w życiu i które się opłaca robić w życiu. I, że tak powiem, no, posiadanie pałacu to jest zdecydowanie to pierwsze, no bo nie ma opłacalności w tym, żeby wyremontować pałac, bo nawet hotelowo wszyscy widzą pałac, to musi być hotel, sala weselna i tak dalej, ale jak pomyślicie, że to są wielkie pomieszczenie, trudne do ogrzania, każde pomieszczenie inne, no to, że tak powiem, jak to ma konkurować z takim normalnym hotelem, gdzie to wszystko jest jak należy. Także nie wierzcie, że to są rzeczy, które się opłaca. Albo się robi dla snobizmu, albo się robi z głupoty. No. Słuchajcie, Bogu dzięki, że mamy takich naprawdę bożych szaleńców, którzy przywracają tego typu zabytki, bo inaczej mielibyśmy tutaj po prostu zawalające się gołe mury. My mamy jeszcze tutaj 2 pałace we wsi, totalnie popadły w ruiny. Nikogo to nie interesuje, ponieważ w tej chwili zmiany w prawie są takie, że konserwator, nakładając kary, żyje z tych pieniędzy. No to po prostu im więcej nakłada na tych, którzy robią, a ci, którzy nic nie robią i się to wali, to nie nakłada. No. No tak, no. No tutaj widzicie, to było wszystko zawalone, tylko gruz na parterze, ani dachu, ani podłóg żadnych. Tutaj należy podziękować na przykład ludziom, którzy na przykład dali nam książki, meble. Mamy co miesiąc targi staroci, no to zawsze można coś niedrogo kupić, na przykład kanapa za całe 270 zł. Ale powiem szczerze, no to pan naprawdę okazyjnie kupił, nie? Kanapa 200, słuchajcie, kanapa 270 zł. Brawo, brawo, niezłe znalezisko. Tak. Ale ponawiamy apel, jeżeli macie coś, co wam zalega na strychach, to naprawdę jest tutaj miejsce, gdzie znajdzie godne zastosowanie, godne miejsce i będzie mogło być jeszcze podziwiane przez innych. To jest biblioteka, bo A, tutaj pokój mamy biblioteczny, no tak. pokoje hotelowe, Ile mamy, panie Marku, pokoi hotelowych? 20 kilka. Jesteście ciekawi? Zobaczymy, jak wyglądają tutaj pokoje hotelowe. Pamiętajcie, jeżeli macie ochotę przyjechać, to jak najbardziej dzięki temu wspomagacie proces odnowy. To jeszcze po Sylwestrze zostało, bo nam prąd nawalił w Sylwestra akurat. Okej. Natomiast w każdym pokoju mamy oryginały na ścianach, co jest, że tak powiem, w hotelach się nie zdarza. No. Ja wam powiem, że są takie imprezy, które się dzieje naprawdę, naprawdę dużo więcej. To niewątpliwie. Ja wam powiem, popatrzcie Tak? na ściany.
Ludzie kiedyś pisali po ścianach, O, prawda? mam. 1906 rok, Ale proszę. najstarszy mamy tutaj 1808 rok. 1808 rok. I powiem wam, że nikt nie pisał wrednych tekstów na ścianach. Ja coś Ani nie rysował niewybrednych Tak, rysuneczków? tak, tak. Okej. Chcę wam tylko powiedzieć, że mamy 3 tajne przejścia, ale ukradli drzwi, więc nie są tajne. Rozumiem. Chwilowo tak, ale jak zrobię te drzwi, to będą tajne. No dobrze, Panie Marku, ale to proszę powiedzieć, jaki jest teraz plan, co dalej? No musimy spłacić komornika, Okej. co jest poważnym zadaniem. No i a potem powolutku dalej. No jesteśmy tu. Dobrze, pięknie. No dobrze, Panie Marku, czyli spłacamy komornika i co wtedy dalej się... No i potrzebujemy jeszcze okna, jeszcze mamy trochę pomieszczeń. Mamy wszędzie tymczasowe zadaszenie i no, to trzeba będzie po prostu już robić dachy, elewacje i takie rzeczy. Mamy ten piękny park, ten najstarszy pawilon ogrodowy w Polsce i mozaiki XVII-wieczne tam są, także to naprawdę piękny obiekt i mógłby być naprawdę na listę UNESCO, Tak. ale no nie jest, bo trzeba najpierw go wyremontować, żeby w ogóle się na jakąś listę załapać. Jasne. To gdzie jesteśmy? Tak, no tutaj jest sala na większe przedsięwzięcia koncertowe, także tutaj wiele znakomitych zespołów występowało. Ostatni taki większy to była, co to było? Paktofonika grała. To rzeczywiście takie niesamowite wrażenie. Ale tutaj WW i tak dalej, także, że tak powiem... Pałac żyje. Żyje. Pałac żyje. Powiem wam, że wieczorową porą nawet nie trzeba specjalnej scenografii, to po prostu ma klimat. Jak się to oświeci, to jest pięknie. Tak, no. wyobrażam sobie. Dobra, idziemy. Dachy nam przeciekają. Musieliśmy w tym roku zrobić, bo myśmy też zalani byli przy powodzi, bo my mamy część zamkową, wsiową i pałacową i ogrodniczą. O, a to też. A to jest centralka telefoniczna tutaj. Super. To jest taki jeden z najgorszych apartamentów Okej. grupowych. To już tak naprawdę O- jak się ofre- popiją i śpią po prostu. Tak, tak. No, po koncercie padną i śpią. Folwark. No i proszę, mamy i folwark. Okej. O, no rzeczywiście pięknie. Widzicie klimaty, tutaj jest pokój, to mogę pokazać. Tu jest fajne takie miejsce do spania, rzeczywiście. Tam Dobra. mieliśmy taki właśnie pokój, zrobiłem łoże 4,5 metra. Myślę, harcerze przyjadą albo swingersi, to będzie w sam raz. I tak jakoś wyszło. No, musiałem niestety, nikt nie chciał spać. Wszyscy się tylko wchodzili, uśmiechali. I bardzo im się podobało, ale Rozumiem. my mamy społeczeństwo bardziej takie krępujące się bardziej, nie? To za dnia. To tylko za... Mam nadzieję, że zachwyciliśmy Was pasją człowieka, który dzień po dniu tworzy to miejsce. Panie Marku, jeżeli nasi widzowie zechcą wspomóc Pana w tej walce, proszę mi powiedzieć, w jaki sposób mogą to zrobić?
Zacznijmy od 1,5%, które można przekazać. Na Facebooku zaraz podamy numer konta w najbliższych dniach, ale można zaadoptować okno, jak ktoś by chciał, to i pokój może zaadoptować. Potrzebujemy mebli, potrzebujemy bardzo dywanów Tak. starych, paskudne, jakby już w domu nie były potrzebne. No po prostu, tak szczerze mówiąc, potrzebujemy wszystkiego. Płyty OSB, materiały budowlane i tak dalej. To wszystko jest nam niezbędne. No. Słuchajcie, a dodatkowo po prostu przyjeżdżajcie. Można zwiedzać. Pan Marek opowiada cudownie i ze swadą, a wykupując bileciki, to jest drobna cegiełka właśnie, która pomaga w odnowie tego pałacu. Dodatkowo oczywiście jak najbardziej funkcjonuje tutaj hotel, więc możecie przyjechać i spędzić miło czas. Zapraszamy. Zapraszamy!